Jest godzina już tam powiedzmy 19, za godzinę będzie ciemno. Pójdziemy na wylotówkę, spróbujemy coś łapać, a jak nie, to gdzieś na wydmie przenocujemy na dziko w namiocie. W sumie to jeszcze na dziko nie spaliśmy w Maroku. No i to też będzie ciekawe doświadczenie. Się po świecie autostopem, prędzej czy później znajdziesz się w sytuacji, gdy utkniesz gdzieś na przedmieściach. Bez noclegu i bezpiecznego miejsca do spania. Co wtedy zrobić? Jak znaleźć bezpieczne schronienie i przetrwać do rana? W tym odcinku pokażemy Ci, jak sobie poradziliśmy i co zrobiliśmy, żeby ta noc minęła spokojnie. Co myślisz o takim nocowaniu na dziko? Czy to rozsądne, czy raczej nieodpowiedzialne? Jeśli masz swoje doświadczenia albo rady, daj znać w komentarzu. W Marrakeszu masz mnóstwo atrakcji. Atrakcją numer 1 zdecydowanie jest Stara Medina, czyli mury Starego Miasta. To jest to, po czym kręciliśmy się przez 2 dni. Tam w Starej Medinie masz oczywiście garbarnię, gdzie w tradycyjny sposób garbuje się skóry zwierząt. Smród po prostu nieprzeciętny, ale warto to doświadczenie przeżyć i zobaczyć. A hotel mamy dosłownie przy samym meczecie Kouchoubia. To jest najbardziej znany meczet w Marrakeszu. No i to jest miejsce, które oczywiście must see, jak jesteś. I jest to numer 2. A nasz hotel jest dokładnie tutaj i tak samo się nazywa. Hotel Kouchoubia. To było tak, że gość wysadził nas na stopa i dosłownie po 20 metrach podeszliśmy do pierwszego hotelu. Cena dobra, wchodzimy i zostaliśmy na 3 dni. Także ruszamy po tych 3 dniach. Zjadłem tonę jedzenia, przytyłem z 5 kg, straciłem głos, wypiłem hektolitry soków i było naprawdę świetnie. Marrakesz jest fajnym miastem, polecam Ci. Naprawdę nie będziesz się tutaj nudzić. Myślę, że 3 dni w Marrakeszu to takie minimum. Najfajniej jest przyjechać oczywiście w weekend, wtedy najwięcej się dzieje, najwięcej występów, najwięcej turystów. Jest ruch, to miasto żyje swoim rytmem i ten rytm naprawdę jest fajny. Numer 3 to oczywiście słynny plac Jemaa el-Fna, coś takiego. Trudna nazwa do wymówienia dla mnie. Na tym placu w środku nocy dzieją się cuda. Tam są po prostu występy grajków ulicznych, muzyków, kuglarzy, wszelkiego typu aktorów. Plus oczywiście targowisko próżności, jeżeli chodzi o jedzenie. I to zdecydowanie jest atrakcja, którą należy zobaczyć. Tam warto pójść do którejś z restauracji na dach, po to, żeby sobie powiedzmy z tarasu pooglądać ten plac w nocy. I widok jest spektakularny. W ogóle Marrakesz to jest miasto, w którym nie będziesz się nudzić. Jest mnóstwo wąskich uliczek, fantastyczna atmosfera, ludzie są bardzo przyjaźni, jedzenie jest niedrogie. Jest tutaj bardzo po europejsku, więc zapraszam, zachęcam i rekomenduję. Marrakesz naprawdę bardzo, bardzo fajne miasto. Jak podróżujesz autostopem, to podstawowym problemem w dużych miastach jest wydostanie się z centrum. Wtedy chyba warto po prostu, jeżeli jesteś przy dworcu jakimś autobusowym, wziąć autobus do najbliższej wioski na wylotówce, podjechać, wysiąść i wtedy już dalej kontynuować podróż autostopem, ponieważ przebijanie się przez miasto skonsumuje za dużo energii, za dużo czasu. Nie jest to warte jakby zachodu. To jest udręka autostopowicza zawsze. Wydostać się z centrum miasta na rogatki, bo tam to już jest dużo łatwiej. Natomiast w mieście nie dość, że pełno taksówkarzy, no to jeszcze nikt nie chce się zatrzymywać. W sumie najlepiej byłoby podjechać tego typu autobusem, ale jeszcze tak z 10 minut, 15 postoimy, połapiemy, a nuż może ktoś się nawinie. I ruszamy do miejscowości Es Suwaira nad oceanem. No coś dzisiaj lekko nie jest. Poniedziałek nam nie pomaga. No jest to upał, potworny pył i kurz. Jeszcze latają takie wredne małe muszki. O, a tutaj takie furmanki. Taką też byśmy się przejechali, ale niestety się nie zatrzymują. No nic, łapiemy dalej. Idziemy.
Do końca wylotówki pewnie jeszcze jakieś 10 km, czyli tym tempem z 2 godziny, bo ciężko się idzie tutaj tym poboczem. No i może ktoś nas po drodze zabierze, jak nie, no to idziemy ile się da. Do wieczora mamy czas, później rozkładamy namioty. Podjechaliśmy autobusem z 20 km i ciśniemy dalej na wylotówkę, bo nikt się nie zatrzymywał. Spróbujemy teraz łapać normalne samochody, nie autobusy. A ten autobus to był taki podmiejski, ciasno, brudno i tak dalej, niewygodnie. Natomiast no, wyrzucił nas przynajmniej poza granicę miasta, gdzie było ciężko ze stopem. Ja myślę, że tutaj już będzie dużo łatwiej. No zobaczymy. No, naprawdę trzeba przyznać, że jest potworny upał. Tak sucho jest tutaj i generalnie takie półpustynne tereny. No i fajnie. Zostało nam 188 km do oceanu. No i coś czuję, że teraz złapiemy dosyć szybko stopa. Jesteśmy w jakimś marokańskim miasteczku na prowincji. Spotkaliśmy niewiarygodną parę, po prostu młody Marokańczyk i jakaś szalona Włoszka, która zna 5 języków, włóczy się sama po świecie i rzuca pracę teraz i zaczyna podróżować po Azji. No i wiozą nas na stopa i co chwilę nas zatrzymuje policja już drugi raz i cały czas coś jest z tym autem nie tak. Teraz się zatrzymaliśmy tutaj na takim lokalnym straganie i czekamy, aż mama tego Marokańczyka opłaci ubezpieczenie, bo ubezpieczenia nie ma, ten samochód. No i raz zapłaciliśmy karę, więc im się tam dorzuciliśmy do tej kary, bo nie miał jakiejś naklejki. A teraz okazuje się, że ubezpieczenie minęło wczoraj. No i ta Włoszka jest po prostu załamana, ale siedzimy i korzystamy z okazji, żeby sobie tutaj pooglądać lokalnych targ i lokalny klimat. Jest fajowo, teraz zjemy coś w tym tutaj barze. No i jedziemy dalej. Zostało 60 km, ale musimy opłacić ubezpieczenie, wrócić do tych policjantów, żeby oddali dokumenty i będziemy mogli cisnąć już nad ocean. Jest taka akcja, że wchodzę do takiej knajpy, baru i mówię, że chcę mięso i facet mnie zaprowadził tutaj, kurde, do rzeźni. Tu normalnie biją te kury, zresztą słyszysz je, tak wieszają to mięso i mówi: kup se mięso, przynieś, to ja ci je przygotuję. No to dobra, idę, powiem, żeby zabili kuraka, ja go tam mu przyniosę i on mi go upiecze na grillu chyba, z tego co zrozumiałem po francusku, ale nic nie rozumiem. A Wiesław jako wegetarianin będzie próbował kupić jakieś warzywa. Tutaj raczej nie. Banany kup sobie. No ale popatrzcie, to much jest. No Jezu, no Afryka. Tam też są. Też są muchy? Nie. Banany. Tam też są owoce. Dobra, nikt tutaj nie mówi po angielsku, totalnie, wszyscy mówią po francusku, no i po ichniemu, bardziej po ichniemu niż po francusku. Udało się zamówić kawkę, udało się zamówić herbatę i udało się skorzystać z toalety, a to jest właściwie podstawa, cała reszta to już tam pikuś. Kupiliśmy banany, no i możemy funkcjonować dalej. A tam na górze siedzą jakieś bardzo ciekawe ptaki. Wyglądają jak mewy albo jakieś kormorany, tylko takie małe. W ogóle zobacz, ile tutaj jest piór. Ewidentnie tutaj biją kury. No tak, w tych klatkach je przywożą i sprzedają. Bardzo się cieszę, że wyszło jak wyszło, ponieważ mam okazję się przejść i pokazać Ci, jak wygląda typowe marokańskie miasteczko. Poza Marrakeszem, poza Agadirem, poza tymi wszystkimi kurortami. Tak ludzie żyją, tak ludzie handlują, tak ludzie kupują produkty, które później będą spożywać. No i tego wszystkiego doświadczamy właśnie dzięki takim przygodom, że samochód się zepsuje albo policja nas zatrzyma. Wszystko ma swój cel i wszystko ma swoje później plusy i minusy. Zresztą zobacz, w jakim stanie tutaj są samochody i porównaj te samochody do samochodów, które widzisz w Marrakeszu. Dotarliśmy nad ocean, jesteśmy w miejscowości Asuwaira. O, słychać jak muezin z minaretu zawodzi. No była rewelacyjna podróż, ta para mega zamotana, mega zakręcona. Po długich przebojach nas dowieźli, wysadzili i ciśniemy nad ocean. Będziemy pływać, a później przemieszczać się na południe. Mamy, nie wiem, z 200 km na południe do Agadiru. Ile? 178. Już jest po południu. Nie mamy załatwionego oczywiście noclegu, bo jedziemy w ciemno, ale mamy namioty, śpiwory. Myślę, że się gdzieś rozbijemy na plaży. Zobaczymy w ogóle, jak to będzie funkcjonowało. Na razie idziemy pływać. Taki jest plan. A najbardziej fajne jest to, że jest wiaterek, jest chłodno, przyjemnie. Pomimo, że słońce jeszcze pali, ale ono już zaraz zajdzie, myślę, że za 2-3 godzinki. Ciśniemy nad wodę. Dotarliśmy do oceanu. Wieje nieprzeciętnie, ale dla nas to jest po prostu zbawienie, bo było tak gorąco tam na tych terenach pustynnych. Myśleliśmy, że jest za 45 stopni, a teraz już jest wiaterek. Generalnie jest super.
ruszamy pływać, a później ciśniemy plażą na południe w stronę Agadiru. Wskoczyliśmy oczywiście do oceanu, wykąpaliśmy się. Bardzo zimna woda, jak na to, co powiedzmy było w oceanie po drugiej stronie Afryki. Obchodziliśmy się, no i wyszliśmy stamtąd i stwierdziliśmy, że potrzebujemy wodę i jakieś jedzenie. Wskoczyliśmy do Carrefoura, taki typowy Carrefour, jaki znamy z Polski. Zrobiliśmy zakupy, takie podstawowe, właśnie je niesiemy. No i jest godzina już tam powiedzmy 19, za godzinę będzie ciemno. Pójdziemy na wylotówkę, spróbujemy coś łapać, a jak nie, to gdzieś na wydmie przenocujemy na dziko w namiocie. Rano zamiast prysznica kąpiel w oceanie i ruszymy dalej. I to chyba będzie najbardziej optymalne. No już jest późny wieczór, jesteśmy na przedmieściach i de facto już nikt się nie zatrzyma, bo wieczorem nie ma szans na stopa. Ludzie generalnie się nie zatrzymują, boją się czy coś. I teraz szukamy miejsca na nocleg. No i znaleźliśmy taką jakąś dziwną miejscówkę. Obczaj to. Tam są budynki, więc generalnie tam nie chcemy, bo tam ludzie. No ale ta miejscówka wygląda w miarę na osłoniętą i myślę, że nikt tu się chyba po nocy nie będzie kręcił, bo de facto żadnym zagrożeniem nie są zwierzęta, tylko ludzie, którzy by się ewentualnie tutaj coś tam do nas przypultali. Ale zakładam, że jest tu w miarę bezpiecznie. Co sądzisz? Powiedz, napisz w komentarzu, czy nocowałabyś w takim miejscu na przedmieściach. No a my generalnie co? Wiesiek jeszcze poszedł na wydmy zobaczyć, czy tam nie byłoby za wydmami lepszego, bardziej osłoniętego miejsca, ale tam będziemy na widoku, więc ja jestem zdania, że lepiej się schować gdzieś w dole. Myślę, że tutaj pomiędzy tymi krzakami się rozbijemy. No i do rana trzeba będzie przeczekać. Rozstawiamy namioty cichuteńko i zasada jest taka, generalnie nie używasz źródła światła, nie hałasujesz tak, żeby cię nikt nie wyczaił i rozkładasz się cichuteńko, przenocować i rano widzimy się z powrotem. A ty napisz w komentarzu, co sądzisz, czy takie nocowanie na dziko na takich przedmieściach jest bezpieczne, rozsądne, czy lepiej szukać hotelu, czy może kempingu.